Cześć wszystkim, witam na najnowszym filmiku po dłuższej przerwie, przyznaję bez bicia, a jakoś nie miałam okazji nic nakręcić. To będzie bardzo króciutki, mam nadzieję, filmik, będący podsumowaniem? Nie podsumowaniem, będący po prostu krótką wspominką na temat koncertu Super M w Londynie, a także bardzo króciutkim pochwaleniem się albumami, które udało mi się zdobyć parę dni później w Japonii. Ale zacznijmy może od koncertu Super M. Byłam w Londynie dzień przed koncertem. Cudowne szałolki, które poznałam częściowo na Twitterze, częściowo czekając w kolejce pod Osaka Johory podczas koncertu, przed koncertem Temina w Nowy Rok. Jednak spotykanie się z szałolkami to jest świetna sprawa, naprawdę. Można troszkę pogadać o głupotach, można się pośmiać, pofangirlować. Fajna sprawa. W każdym razie na następny dzień, czyli w dzień koncertu, bardzo nie chciało nam się wstawać, bardzo nie chciało nam się wychodzić. Lało jak z cebra. Pogoda brytyjska potwierdziła po prostu wszystkie stereotypy, które na jej temat panują. No ale niente. Udało mi się, dzięki temu, że szałolki, artystki stały more or less w jednym miejscu, udało mi się zdobyć bardzo dużo fanartów narysowanych, namalowanych przez szałolki. No, pokażę Wam je tutaj, a potem będą gdzieś na ekranie, tam, żebyście sobie mogli przypatrzeć. Patrzcie na to. Nie wiem, na ile będziecie widzieć, ale jakby coś, potem będą na ekranie. Z tyłu Kai, gdyby kogoś interesowało. Proszę, tutaj mamy Temina z Flame of Love. Kurczę, jednak ludzie to potrafią malować. Jedna z moich chyba ulubionych rysowniczek, Karolina. Nie no, jest po prostu przepiękna. Ach, dobra. To bardzo słodki fanart superemowy. Spróbuję napisać też niki tych osób, żebyście mogli poszukać ich na Twitterze, bo naprawdę warto. Ten termin, no przepiękny po prostu. No. Kolejny przepiękny termin w wykonaniu Karoliny. Tak. Ach, ten termin po prostu przez TD Light. Dobra, angielski. I kolejny Super M. Jak słodko podpisany w ogóle, patrzcie na to. No. Anywho, udało mi się też zdobyć banerki. Najpierw ten banerek Super M-owy z tekstem do Shopping, w sensie z fanchantami. Nie, żeby mi się udało dobrze to fanchantować, bo ja nigdy nie znam słów. I przepiękny baner teminowy. Najładniejszy zdecydowanie jak dla mnie. Ale jestem biased, więc... O, tak. No i co? Kolejka do O2 była ogromna, ale szło w miarę sprawnie, bezproblemowo. Tym razem miałam miejsca zdecydowanie dalej niż w San Diego, ale po stronie zupełnie przeciwnej, w związku z czym przede wszystkim widziałam supercar z przodu, bo scena była po prostu, byłam prawie że przodem do sceny. Sam koncert, pomijając ten króciutki przerywnik w postaci braku, nie wiem co, siadło wszystko. Nie wiem, elektryka im siadła, sprzęt im siadł, światła im siadły, wszystko im siadło. Było to niezwykle ciekawe doświadczenie. Chłopcy, no, przeszli nad tym do porządku dziennego. Temin był troszkę wkurzony, bo widać było, zresztą się mu nie dziwię, bo on przecież po tym musiał wystąpić jako pierwszy ze swoim setem, czyli po dwukrotnym wykonaniu praktycznie całego I Can't Stand the Rain, więc cud, że on w ogóle po prostu, znaczy nie cud, Temin po prostu jest taki zajebisty. W każdym razie
Koncert był naprawdę fajny. Mam raptem chyba 2 filmiki, które przede wszystkim polegają na tym, że ja wrzeszczę i tyle. Więc może nie wiem czy je tu zamieszczę. W każdym razie bardzo podobała mi się publiczność, przynajmniej ta, która stała wokół mnie, była bardzo mieszana. Wiem, że w zależności od tego, w jakim sektorze się stało, było na przykład więcej egzolek, więc tylko fanchanty do Kaja i tam do Baekhyuna. Były takie, gdzie było więcej NCT fanów. Ja stałam w pomieszaniu. W pomieszaniu fanów za mną stała polska szałolka, zupełnie przypadkowo, która siedziała obok mnie. Za mną po troszkę wyżej była jakaś egzolka, która po prostu miała tyle energii, jeśli chodzi o wykrzyczanie Baekhyuna, że wow. Przede mną, ja stałam w ogóle przy przejściu, więc zostałam okrzyczana przez staff, że nie wychodzić mi z rzędu. Whatever. Po drugiej stronie przejścia stała dziewczyna, właściwie ona nie stała przez pół sekundy, skakała bez przerwy, do wszystkich piosenek krzyczała, no po prostu super była naprawdę. I co mi się bardzo podobało w Londynie, można było usłyszeć, co mówią chłopcy podczas swoich tych przemówień, bo publiczność po prostu milkła. Nie wszyscy, pojedyncze osoby wrzeszczały, wiadomo, może pojedyncze grupy nawet, ale ogółem było słychać, co oni mówią, więc byłam z tego bardzo zachwycona. Mam nadzieję, że za bardzo nie trzęsę kamerką. Jakby coś, to Was przepraszam z góry. I co jeszcze? Temin był po prostu najcudowniejszą częścią tego koncertu. Po pierwsze, wreszcie mogłam zobaczyć Vroom z przodu, znaczy w sensie od przodu. I kurde, ten facet naprawdę wsadza milion procent po prostu energii w ten swój występ. Mam nagrane na filmiku, jak stoi jak są te ich przemowy po Supercar. I widać, że Temin po prostu ledwo łapie oddech, tak dużo z siebie tam wrzucił, w przeciwieństwie do innych niektórych członków zespołu, których nie wymienię, ale nieważne. Był przesłodki. Oczywiście komuś przywalił piłeczką, bo przecież czemu nie? To nie byłby Temin, gdyby tego nie zrobił. Zawiązał supełek, w sensie ten streamer, który spadł podczas którejś tam piosenki, nie pamiętam nigdy podczas której tej piosenki spada, zawiązał na głowie Lukasa. Moje serce się rozpłynęło. Co tam jeszcze? No, na koniec najpierw Kai, który się tak strasznie zawstydził, że prawie zszedł z sceny, potem jego zemsta na Teminie, który musiał 2 razy powiedzieć do publiczności kocham Cię, raz w stylu takiego cool, prawda, sexy mena, drugi raz słodko i to było słodkie strasznie. Baekhyun, który po prostu, swoją drogą Baekhyun mi bardzo pozytywnie tym razem zaskoczył. Nie zaskoczył właściwie, tylko jakby potwierdził, że rzeczywiście jest świetnym wokalistą, bo w San Diego śpiewał dobrze, ale widać było, że jest zmęczony i śpiewał strasznie pod dźwiękiem. No nie mogłam tego słuchać niemal. Tutaj po prostu wow, super i świetnie się bawił z publicznością, fajnie tak flirtował z kamerą, tak to można powiedzieć. No oczywiście ten był przecudowny, tańczył super. Taeyong i ta ich piosenka jest jednak koncertowa, znaczy może nie słuchałabym jej na lipicie w domu, natomiast na koncercie jest świetna. I co jeszcze? Mam nadzieję, że przyjedzie Temin do Europy, bo było tak strasznie dużo szałolek. Ja byłam bardzo, bardzo pozytywnie zaskoczona, bo w San Diego było nas trochę, ale nie za dużo. A tutaj po prostu, gdzie się nie obróciłam, to były szałolki. Sporo z nich miało inne lightsticki niż Shooting Stara, więc podczas całego koncertu można było zobaczyć tu i tam rozrzucone zielono-niebieskie światła. Co jeszcze? SHINee i Temin powinni przyjechać do Polski. W ogóle K-popy, ja nie wiem, co wy robicie zespoły, znaczy nie, żebym ja poszła na jakikolwiek koncert inny niż SHINee, Temina, ewentualnie Super M w Polsce, ale kurde, sami Polacy byli na widowni. Naprawdę, gdzie się nie obróciłaś, tam słyszałaś polski język. Serio.
randomową osobę poprosiłyśmy, bo brakowało nam jednej shooting star, żeby zrobić to zdjęcie takie gwiazdę, no właśnie w kolorze shiny. I co? Okazało się, że to Polka. Dobra. No, w każdym razie koncert był naprawdę fajny. Myślę, że w dobry sposób się zakończyła ta część ich trasy koncertowej i naprawdę dużo mówili, dużo żartowali. Bardzo podobało mi się, jak pan, który pilnował tam, żeby na tą, jak to, płytę wchodzili tylko ludzie z biletami z płyty, po prostu rżał ze śmiechu na Baekhyuna, gdy ten, prawda, mówił, że I love you 15 000 razy. Nie, no naprawdę było bardzo fajnie. Super było. Energia tłumu była świetna, energia chłopców była cudowna i w gruncie rzeczy cieszę się, że pojechałam, mimo że się zastanawiałam, czy to był dobry pomysł. Cieszę się, że pojechałam, mimo tego, że potem powrót był straszny, gdyż mój samolot nie przyleciał z Polski, w związku z czym musiałam lecieć przez Budapeszt i zamiast być w południe w Polsce, byłam o 19:00. Ale nieważne, potem poleciałam do Japonii. A, jeszcze zapomniałam powiedzieć, że jedna z szałolek właśnie, która mnie przenocowała, sprzedała mi jeszcze nie miałam ten od. I co najśmieszniejsze, poszłam w Japonii do Book Offu. Book Off to jest, już mówiłam, ale powtórzę, to jest ten sklep, gdzie są jak to się mówi, używane płyty można dostać. And wyobrażacie sobie? Tada! Udało mi się zdobyć też od w okładce z klaunem. Ale to nie wszystko, co mi się udało zdobyć. Otóż udało mi się zdobyć One of One. Jej! Udało mi się zdobyć Five. Chyba za 400 jenów? Nie wiem, 12 zł. No, prawda. Udało mi się zdobyć Epilogue do The Story of Light i na dodatek jeszcze ze zdjęciem w środku, co się rzadko zdarza, no bo to w końcu są rzeczy używane. Super, bardzo mnie to cieszy. Udało mi się zdobyć Sunny Side. Ja tak lubię tą piosenkę. Mówię wam, ja po prostu... Patrzcie na to. Shiny World First Concert. Audio. W sensie płyta koncertowa. Nie, po prostu wow. Naprawdę. Udało mi się zdobyć Jonghyuna. Czy wy to widzicie? Za 900 jenów. No dobra, niech będzie, że 980, prawie 1000 jenów. To jest 30 zł. Kiedy oryginalna płyta kosztuje dużo więcej. I'm your boy, bo czemu nie? To jest Picasso, więc zawsze dobre. I coś, co mam już, ale w mniejszym wydaniu. A tutaj, proszę bardzo, Shiny the First. W tym ogromnym wydaniu z fotobookiem. Fotobookiem, który jest po prostu... No popatrzcie na tego dziękiego. No, anywho, wydałam straszną kupę pieniędzy, ale warto było. Wszystkie te płyty, które wam pokazałam, zapłaciłam za nie jakieś $50 może, więc to w ogóle jest żadna cena. Dobra, no i co, to tyle. Taki trochę dziwny ten filmik. Przepraszam was bardzo, no ale nie wiem, co powiedzieć jeszcze. Do zobaczenia na następnym filmiku. Trzymajcie się, pa!